Good morning Italy, buongiorno Italia, dzień dobry Włochy. Rzym to wieczne miasto, ale w tym roku z jubileuszem grozi nam wieczny chaos. Na szczęście mam Twój sekretny plan, jak zobaczyć historyczny Rzym, ale bez tłumów. Najlepsza strategia zwiedzania Rzymu, żeby ominąć wszystkie te grupy ludzi, jak to się mówi po włosku, la folla, tyle ludzi, to jest zwiedzanie miejsc, które są mniej uczęszczane przez naszych turystów. Z mojego doświadczenia, moje doświadczenie jest takie, bo ja mieszkam w Rzymie 36 lat, to powiem Wam, że no ciężko znaleźć takie miejsca, gdzie nie ma ludzi. Rzym jest takim miastem, jedynym w swoim rodzaju, że chcesz czy nie chcesz, zawsze mamy dużo ludzi, ale są miesiące, gdzie jest mniej ludzi. Na przykład jeżeli chodzi o cały rok, to najmniej ludzi jest w miesiącu w listopadzie, bo to miesiąc jest taki, można powiedzieć, zadumy i tak dalej. I to jest też taki miesiąc, że no mniej ludzi przyjeżdża. Ze statystyk wynika, że mniej ludzi przyjeżdża w listopadzie do Rzymu. Najwięcej ludzi przyjeżdża w miesiącach letnich. Już od maja do września to mamy full ludzi. Ja bym Ci poradziła tak, jak planujesz wyjazd do Rzymu i szukasz biletu do Rzymu, to też musisz się zorientować, jakie masz możliwości kupienia biletu do miejsc, które byś chciał odwiedzić. Każdy człowiek ma inne potrzeby i inne rzeczy chce zobaczyć, więc musi sprawdzić na internecie, drogą tą online, kupić bilety do tych miejsc, do których chciałbyś iść, bo najlepiej kupować online. Wtedy my przede wszystkim nie stoimy w kolejkach, żeby za biletem. Nawet czasami nie można kupić biletu, tak jak do Koloseum trzeba kupić w momencie przez internet, online, jak to się mówi. Ja mówię tak, jak mówię. Rozumiesz mnie? Także wypisuję sobie, no na przykład Koloseum, Forum Romano, Palatino, Muzej Capitolini. Wypisuję sobie jeszcze inne miejsca, Villa Borghese, Galeria Pamfili. Te inne miejsca, które byś chciał zobaczyć i sprawdzasz, czy jaka jest możliwość kupienia biletu online. To jest najlepsza forma, żeby już nie stać w tych kolejkach i tracić ten cenny czas, bo czasami Ty przyjeżdżasz na 3 dni, no i pomyśl sobie, że stoisz 5 godzin, żebyś kupił bilet. Z mojego doświadczenia powiem Ci, że w 2023 roku, w miesiącu maju, przyleciały do mnie dzieci mojego brata i staliśmy 4 godziny za biletem do Muzeum Watykańskiego. 4 godziny. Jak już weszliśmy tam, to byliśmy następne 6 godzin. Także jak pojechaliśmy pod Muzeum Watykańskie, była niesamowita kolejka i od rana staliśmy, a do domu wróciliśmy na godzinę 20. No bo wiadomo, dojazd z centrum Rzymu do mojego miejsca zamieszkania, mieszkam w Rzymie, ale mieszkam w dzielnicy Ostia Antyczna, to trochę jest oddalone od centrum Rzymu. Jest taka dobra wiadomość, że jeżeli ktoś idzie do Muzeum Watykańskiego, a ma osobę niepełnosprawną na wózku albo ma dzieci na wózkach, w wózku jednym czy w 2, to osoby z takimi dziećmi mogą pójść pod same wejście do Muzeum Watykańskiego i stoją w innej kolejce i kupują szybko bilet, jeżeli osoby nie miały biletu kupionego online. Jeśli chodzi o zwiedzanie Bazyliki Świętego Piotra, to do Bazyliki Świętego Piotra nie kupuje się biletu i też bym polecała, żeby pojawić się na placu Świętego Piotra na Watykanie wcześniej, bo do wejścia do Watykanu są ogromne kolejki, ale w miesiącu listopadzie no może być różnie.
Mogą być kolejki, nie, ale to jest takie miejsce, że ludzie odwiedzają. A to dlatego będzie duża kolejka i odwiedzają, bo w tym roku, rok 2025 jest rokiem jubileuszowym w Kościele katolickim i jednym z takich właśnie, można powiedzieć, reguł jest to, że jak katolik chce mieć kompletny odpust, to musi zrobić pielgrzymkę do Rzymu i przejść przez święte drzwi. I wtedy ma całkowity odpust. Więc w tym roku jest bardzo dużo turystów, ale przede wszystkim bardzo dużo pielgrzymek. I są kolejki niesamowite. Nieważne w jakim miesiącu przyjedziesz, cały czas są kolejki. Ja byłam na Watykanie i stanęłam w tej kolejce. Chyba to było na początku jakoś... Na początku września, czy w połowie sierpnia, nie, na początku września, ale nie stałam długo, tylko godzinę czasu, czy może i mniej. Tak weszłam, można powiedzieć, nielegalnie do środka kolejki, bo kolejka była bardzo długa, aż pod kolumny. No i oczywiście sprawdzanie. A nie, to kiedy to było? Przepraszam bardzo, pomyliłam się. Teraz mi się przypomniało. Byłam w Boże Ciało i w Boże Ciało, u nas Boże Ciało, spotkanie z papieżem było w środę na Watykanie, na placu Świętego Piotra i później ja stanęłam w tej kolejce i weszłam do Watykanu, przeszłam właśnie przez te święte drzwi i uczestniczyłam w mszy świętej. Mam chyba zdjęcia, to wam gdzieś wstawię. Ja tutaj nie będę mówić na tym filmie, co masz konkretnie zwiedzać, bo tak jak powiedziałam na początku, każdy człowiek ma inne potrzeby i inne zasoby. Są osoby, które będą wchodzić do muzeum, kupią sobie bilety i będą je zwiedzać. A są osoby, które tylko chcą zobaczyć miasto, więc jeżeli chcą zobaczyć miasto, jeżeli ty chcesz zobaczyć miasto i zwiedzać kościoły, a kościoły są gratis do zwiedzania, w Rzymie się nic nie płaci za wejście do żadnego kościoła. Jedyną rzeczą, gdzie się płaci od niedawna, od roku czasu, to wejście do od 2 lat. Od 2 lat jest wejście do Panteonu, trzeba kupić bilet, 5 euro, a przez te wszystkie lata było gratis. Także jak była moja rodzina w 2023 roku, my za wejście do Panteonu nic nie płaciliśmy, ale też były ogromne kolejki. Ale nic nie szkodzi, postaliśmy raz, dwa, weszliśmy, tam staliśmy pół godziny. Ale kolejki są niesamowite. Ja teraz byłam w Rzymie jakoś na początku października i niesamowite były kolejki do Panteonu, żeby zwiedzić, żeby kupić bilet. Osoby, które nie miały kupione biletu online. Ja zaczęłam ten film nagrywać przed wejściem do Parku Archeologicznego, a w tej chwili znajduję się tutaj niedaleko mnie, na polach. Jest bardzo pięknie, spokojnie i mogę sobie nagrywać dla Was ten film. Oczywiście dzisiaj pogoda jest taka sobie, ale jest cieplutko, 19 stopni, jest fajnie. Nawet słychać jak ptaszki śpiewają, tylko może Wy nie słyszycie. Tam daleko są na tym drzewie, pokażę palcem. No dobra, wracamy do tematu. Jeszcze taka bardzo ważna rzecz dla osób, które przyjeżdżają do Rzymu, żeby miejsca noclegowe zamawiały prenotare, po włosku prenotare, zamawiały sobie bliżej centrum Rzymu, bo czasami ktoś zamówi sobie miejsce do spania, ale żeby dojechać do centrum, to komunikacją miejską trzeba poświęcić 2,5 godziny albo 3. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że po prostu w Rzymie jest duży ruch. Często te autobusy są blokowane przez samochody, które źle parkują i autobusy nie jeżdżą na czas. Dlatego na wszystkich przystankach poza centrum Rzymu wszystkie przystanki są takie, wiecie, starodawne, jest tablica, pisze od której rano wyjeżdża autobus i do której wieczorem jeździ. Pokazuje trasę, nie ma 0 godzin. My jako mieszkańcy miasta Rzymu mamy aplikację, ściągamy tą aplikację, wpisujemy miejsce, gdzie jesteśmy, numer przystanku, bo na każdym słupie jest numer przystanku i wtedy nam wychodzi, o której godzinie plus minus może przyjechać autobus. Taka jest ta aplikacja. Nawet jak pisze, że przyjedzie o tej godzinie, że powinien przyjechać, jak on stoi w jakimś tam korku zablokowany, to on i tak nam do nas nie przyjedzie.
To są takie moje rady dla osób, które chcą uniknąć tych wielkich tłumów, ale tak czy inaczej są niesamowite tłumy. W miesiącu sierpniu byłam też nagrywać sobie filmy na mój kanał i podeszłam pod Kościół Polski, spotkałam rodzinę polską, która przyjechała i tam gdzieś przy Kościele Polskim sobie zamówiła miejsce do spania. Właśnie jest Kościół Polski na Via Bottego Oscuro, możecie wejść na aplikację tego kościoła i sprawdzić, gdzie oni mają blisko to lokum, że można u nich tam za pośrednictwem nich wynająć sobie miejsce do spania. I wyobraźcie sobie, że ta rodzina mówi tak, czy to taki szum zawsze jest w Rzymie? Pierwszy raz w życiu przyjechali z dziećmi do Rzymu. Ja mówię tak, tutaj jest taki normalny szum. Nie mogli uwierzyć, że jest taki szum w mieście, więc możecie sobie... I to jaki był to dzień? Ja wiem, nie wiem, sobota czy niedziela. Chyba to była niedziela, w niedzielę pojechałam, tak, w niedzielę, w pierwszą niedzielę miesiąca pojechałam. W każdym bądź razie jeszcze taka ciekawostka właśnie a propos pierwszej niedzieli miesiąca, że w pierwszą niedzielę miesiąca w Rzymie i w całych Włoszech wszystkie muzea i parki archeologiczne są gratis. Pierwsza niedziela miesiąca, więc jeżeli ktoś planuje przyjechać na weekend i chce mało wydać pieniędzy na muzea, bo muzea kosztują, minimum 18 euro kosztuje bilet, na przykład do nas tutaj w Parku Archeologicznym w Ostii Antycznej bilet kosztuje 18 euro, więc trochę kosztuje. Więc jak przyjedziecie w pierwszą niedzielę miesiąca, czyli pojedziecie, przylecicie w piątek, będziecie do poniedziałku czy do wtorku i to jest pierwsza niedziela miesiąca, no to zwiedzicie sobie, zaplanujecie sobie jakie miejsca chcecie zobaczyć, sprawdzicie na aplikacji co jest gratis, a tam można sprawdzić nawet na polskiej stronie i idziecie do tych miejsc co wam się podoba. Ja się tak zastanawiałam, jak nagrać wam ten film, jak powiedzieć, ale myślę sobie, powiem z mojego doświadczenia, tak jak jest. Ja nie wiem, może macie jakieś pytania do mnie, to piszcie w komentarzu pod tym filmem, ja z miłą chęcią odpowiem. Zastanawiam się jeszcze, co wam ciekawego takiego powiedzieć, żeby wam ułatwić zwiedzanie Rzymu. Jeszcze się zastanawiam, co powiedzieć, ale chyba na tym zakończę moje gadanie. Dziękuję ci bardzo, że byłeś do końca tego filmu. Życzę ci miłego dnia, miłego tygodnia. Masz pytania odnośnie Rzymu, to pisz. Ja tu mieszkam 36 lat. No i w ogóle fajnie, że mnie oglądasz. A jak lubisz gotować i lubisz jakieś przepisy kulinarne, to zostawiam ci linki na moje dwa kanały kulinarne i masz w opisie te linki. Możesz sobie wybrać albo Mandziaro Łewki, kanał, który jest pierwszy na YouTubie, jest 7 lat, albo ten mniejszy, który jest rok czasu, przepisy jak u babci. Zaglądaj tam, wybieraj sobie przepisy jakie chcesz, gotuj i pisz mi komentarze. No to co, widzimy się na następnym filmie. Ciao, ciao, ciao.